Gdańsk. Miasto morza i wrażeń. Pełne niesamowitej historii, tej dawnej i tej najnowszej. To nieformalna stolica Kaszub, która na 3 czerwcowe dni stała się nieformalną stolicą europejskiego leśnictwa. To tutaj odbyło się spotkanie EUSTAFOR, stowarzyszenia zrzeszającego 39 członków z 27 europejskich krajów. Delegaci mieli czas na poznanie tego wspaniałego miasta i zachwycenia się nim. We have the town hall, the most important public building. I like if a city has a river, it's always very nice. And Gdansk has a lot of water in the city, and also in front of the city there are beaches, so beautiful. I spent already the weekend in Gdansk and enjoyed it. Ale był to również czas wytężonej pracy w wąskim gronie. Co będziemy od tego lasu chcieli uzyskać, tak? Czas spotkań i omówienia aktualnych kwestii poruszanych w Unii Europejskiej. Dyskutujemy o problemach, które dotyczą prowadzenia gospodarki leśnej. Dyskutujemy na temat wyzwań, które pojawiają się w przestrzeni też publicznej, w dyskursie dotyczącym zagadnień merytorycznych, ale też tych oczekiwań, tak jak dzisiaj było też słychać w naszej dyskusji, tych zmieniających się też oczekiwań związanych z wyzwaniami klimatycznymi. Spotkania takie jak to możliwość poznania stanowisk szefów lasów państwowych z innych krajów i wytyczenia wspólnej drogi dotyczącej najważniejszych zagadnień. I think it is, and I think the huge number of attendees or huge number of delegates shows that it's valued and it's important. It's always good to exchange experiences and meet all the new colleagues. Poranną sesję plenarną rozpoczął dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos. Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy przyjaciele. Mówił, że leśnicy powinni wziąć odpowiedzialność za to, by budować bioróżnorodne, trwałe i odporne na zmiany klimatyczne lasy, jednocześnie by móc sprostać stale rosnącej presji społecznej na tereny leśne. Our societies have more and often conflicting interests concerning forests. Coroczne spotkania mają swoją myśl przewodnią. W zeszłym roku w Szkocji była to turystyka, w tym roku w Polsce chęć pokazania, jak dobrze zarządzać wielofunkcyjnym lasem, w którym funkcje gospodarcza, przyrodnicza i społeczna równoważą się. Bardzo chciałbym, żeby uczestnicy naszego spotkania się przekonali, że rzeczywiście polscy leśnicy i polskie lasy są dobrze zaopiekowane, są dobrze zagospodarowane i żeby taki przekaz zanieśli do naszych partnerów, naszych sąsiadów w Unii Europejskiej. Żeby taki przekaz mógł pójść dalej, trzeba było ściągnąć mundury i przebrać się w terenowe ciuchy. I pokazać pracę leśników w lesie. Na gości czekała jednak jeszcze mała niespodzianka. Tym razem przygotowana przez lokalnych aktywistów, którzy udekorowali trasę przemarszu plakatami i malowidłami na drzewach. Pod koniec dnia czekali również na leśników przed hotelem. Do aktywistów wyszedł dyrektor regionalny z Gdańska Andrzej Szleser, z którym trwała dyskusja. Co jeszcze? A mieliśmy sprawę z dziuplami. A to jeszcze nie było tych konsultacji. Nie było jeszcze nowych konsultacji, więc trudno mi powiedzieć. Konsultacje mają zostać przeprowadzone. Ja czekam. I bardzo bym chciał, żeby zostały przeprowadzone rzeczywiście w tym roku, odnośnie zabiegów, które mają być w przyszłym roku. Jeśli one się odbędą, no to okej, to już jest 1+. No pytanie, jakie będą wyniki tych konsultacji? Dzisiaj musimy rozważyć kwestię moratorium, pani ministry. Musimy rozważyć kwestię powołania lasów społecznych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk i musimy rozważyć kwestie związane z planem urządzenia lasu. Tych konsultacji tak ważnych dla tego obszaru nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w przeciągu 5 dni, dlatego my przygotowujemy cały proces konsultacyjny, do którego oczywiście zapraszamy tutaj Państwa i chcemy te konsultacje przeprowadzić tak, żeby one były przeprowadzone w sposób rzetelny, transparentny
i dający wszystkim stronom czas na wypowiedzenie swoich decyzji. Dla europejskich leśników nie jest to jednak nic dziwnego. Spotykają się oni z podobnymi protestami w swoich krajach. We have the same discussions with people who live there who say, please stop cutting. And it's good to have an exchange all over Europe and to see what we have in common, but also where there are differences, and then think about it and try to make it better. W lesie każdy ma swoje interesy, a leśnik musi godzić je tak, jak najlepiej potrafi. To presja gospodarcza, presja przyrodnicza i społeczna. A propos tej ostatniej, to tu wysiłki leśników są naprawdę spektakularne. Lasy trójmiejskie to prawdziwy raj dla spacerowiczów, ludzi uprawiających sport rekreacyjnie i wyczynowo. Jeszcze kupę lat temu, być może nawet chłopaki tego nie pamiętają, było tu dosłownie kilka ścieżek, na których trzeba było znacznie bardziej uważać, bo były to takie nieoficjalne, jakieś tam wydeptane dróżki, którymi nikt się nie opiekował, a od czasu, kiedy infrastruktura jest zalegalizowana, to można śmiało przyjeżdżać tutaj i właśnie z młodszymi użytkownikami i z mniej doświadczonymi, ale też z bardziej, i mamy pewność, że te ścieżki oznaczone, przygotowane nie zaskoczą nas w żaden sposób. Na przykładzie nadleśnictwa Gdańsk i Wejherowo polscy leśnicy pokazali, jak może wyglądać dobrze prowadzona, zrównoważona gospodarka leśna. What is the standard of this? To ważne, by wspierać tak działające lasy, gdyż coraz częściej słychać więcej głosów, by rozdzielić te funkcje od siebie i zwiększyć obszary leśne, które będą całkowicie chronione, i wybrać jednocześnie takie, które będą eksploatowane bardziej intensywnie. My zadajemy pytanie, czy jeśli takie rozwiązanie zostałoby przyjęte w przyszłości, czy byłoby korzystne to dla ekosystemów leśnych w całości, a szczególnie tej części, która miałaby być użytkowana bardziej intensywnie. Dorobek leśnictwa europejskiego, prawie 30-letni, wiąże się raczej, żeby równoważyć funkcje, a jednocześnie unikać intensywnej gospodarki leśnej. EUSTAFOR na dzień dzisiejszy prezentuje to stanowisko. What are your impressions after what you saw today? Well, extremely positive impression, of course, of the commitment of the State Forest of Poland for what we call the forest multifunctionality, with a lot of resources, of course, invested in making sure that the forests are used for different purposes. Poland has a particular situation because most of the forests are public, and the public forests are extremely important because they can more easily meet the objectives of society and of the state. So I think it was extremely interesting to see this in the field and to see all the different situations with strictly protected forests, the economically used forest, and overall a very, let's say, committed organization behind this with a lot of competence. Na przykładzie Trójmiasta leśnicy pokazali, że gospodarka leśna może być prowadzona bez szkody dla wszystkich interesariuszy. Potrzebny jest tylko dialog i wzajemne zrozumienie każdej ze stron.